Surrealista posądzany o popieranie faszyzmu, który zaprojektował logo lizaków. Samo to zdanie ukazuje stopień zagmatwania życia naszego dzisiejszego bohatera, a mimo to nawet nie zawiera wszystkich pikanterii jego historii. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Kim był, w którym opowiem Wam o Salvadorze Dali. Urodzony 11 maja 1904 roku w małym mieście Figueres w Katalonii, Salvador Domènec Felipe Jacint Dali i Domènec Marquès de Dali de Pubol pochodził z rodziny notariusza, ewidentnie nie umiejącego nazywać dzieci. Od najmłodszych lat wykazywał talent plastyczny, więc już w wieku 10 lat zaczął pobierać lekcje rysunku, a zaledwie 4 lata potem wystawiał swoje obrazy. Pierwsze jego dzieła były inspirowane impresjonizmem. Wraz z talentem objawiała się też nietuzinkowość, żeby nie powiedzieć nienormalność, umysłu Salvadora. W wieku 5 lat opiekował się rannym nietoperzem, żeby zaimponować koleżance. Pewnego razu chciał go przy niej pocałować, lecz zamiast tego chwycił go zębami i rozerwał na pół. Spodziewalibyście się tego po 5-latku? Martwe ciało wrzucił do kadzi z wodą, w której pływały figi. Nie podobało mu się to, co zrobił, i od tamtej pory widok czarnych punktów przypominających figi wywołuje u niego odrazę. W 1921 roku Salvador rozpoczął naukę w Królewskiej Akademii Sztuki w Madrycie. Rozpoczęło to dość burzliwy okres w jego życiu, gdyż był dwukrotnie wydalany z uczelni i nigdy nie podszedł do egzaminu końcowego. Było to spowodowane jego stosunkiem do nauczycieli, o których mówił, że gdyby wziąć 3 z nich, to ich łączna inteligencja nie mogłaby się równać z jego własną. Wykazywał niezwykłą zarozumiałość jak na dopiero ucznia. Ponadto podczas pobytu na uczelni wziął udział w konkursie malarskim. Żeby upokorzyć rywali, zdecydował nawet nie dotykać pędzlem płótna. Mimo tego udało mu się wygrać. Jakim cudem, moglibyście zapytać? Otóż Salvador chlapał farbą z pędzla na płótno z pewnej odległości. Teraz widzicie, że jego zarozumiałość była w pewnym stopniu uzasadniona. W wieku 23 lat Dali po raz pierwszy odwiedził Paryż. Spotkał się wówczas z Pablem Picasso w jego atelier, który pokazywał mu swoje dzieła. W pierwszej chwili wywarły one na Salvadorze wielkie wrażenie, lecz potem uważał, jak sam to ujął, że jeden jego obraz jest wart więcej niż wszystkie dzieła Picassa. To poczucie wyższości nie przeszkodziło mu jednak w braniu wielkich pożyczek od Pabla. Wizyta w stolicy Francji musiała mu się spodobać, gdyż w 1928 przeprowadził się tam. Mniej więcej w tym okresie interesował się nurtem surrealizmu, czyli ukazywania rzeczywistości występującej w snach. Opierał on się po części na teorii filozoficznej Freuda, dotyczącej podświadomości. W Paryżu działała wtedy grupa artystów skupionych właśnie na tym kierunku sztuki, więc Salvador przyłączył się do nich. Skupiali się oni wokół André Bretona, autora 3 manifestów surrealizmu. Pełnił on rolę przywódcy grupy, gdyż to on właśnie był twórcą teorii surrealizmu. Dali szybko zaklimatyzował się w nowym towarzystwie i stał się znaczącą postacią w tych kręgach. Już w 1928 powstał jego pierwszy surrealistyczny obraz Miód jest słodszy od krwi. Mimo sukcesów artystycznych w 1934 roku Salvador został wykluczony z grupy za prawdopodobne popieranie faszyzmu oraz chciwość, która jeszcze wiele razy będzie zarzucana naszemu bohaterowi. To jednak nie powstrzymało Dalego od tworzenia dzieł surrealistycznych. Najbardziej znanymi przykładami jego twórczości są chyba obrazy Płonące żyrafy oraz Trwałość pamięci. Z powstaniem tego drugiego wiąże się ciekawa historia. Pewnego razu po skończonej kolacji, gdy został sam, przypatrywał się serowi camembert i rozmyślał o jego miękkości. Odszedł od stołu i udał się do swojej pracowni, gdzie stał niedokończony obraz ukazujący skały oraz drzewo nad morzem. W jednej chwili Salvador wyobraził sobie zegary zwisające z gałęzi rośliny i przystąpił do malowania. Ważnym wydarzeniem w życiu Dalego było poznanie w 1929 Heleny Diakonowej, rosyjskiej imigrantki o 10 lat starszej od Salvadora, na którą mówiono Gala. Była wówczas żoną poety Paula Eluarda, lecz odeszła od niego, wybierając życie z naszym bohaterem. Jednak ślub cywilny wzięli dopiero w 1934 roku, a kościelny aż w 1958. Gala stała się oparciem i stabilizacją artysty. To ona opiekowała się jego finansami i kierowała wystawami jego obrazów, w czym była naprawdę dobra.
Ślub z kobietą osłabił plotki mówiące o domniemanym homoseksualizmie Dalego, spowodowane jego znajomością z Frederikiem Garcją Lorką, który pisał miłosne poematy do naszego bohatera. W wieku 29 lat Salvador spędzał wakacje w Cadaqués. Jedząc na bosaka kolację w gronie znajomych, otrzymał od jednej z nich kilka komplementów na temat swoich stóp. Dali, przekonany o ich urodzie, uznał powtarzane aluzje za objaw tempoty. Gdy adoratorka nieśmiało zaczęła dotykać stopy Dalego, ten urażony odepchnął ją, przewrócił na ziemię i dotkliwie skopał do krwi. Jak widać, Salvador nie mógłby być nazwany przyjemniaczkiem. Co do poglądów, to Dali był konserwatystą w przeciwieństwie do wielu artystów z tego okresu. Picasso na przykład był komunistą. Salvador popierał elitaryzm i monarchię, a krytykował pacyfizm oraz anarchię. W 1933 roku Dali zorganizował swoją pierwszą samodzielną wystawę w USA, a podczas trwania II wojny światowej osiadł tam na stałe. Żeby przyciągnąć uwagę mediów, odgrywał rolę ekscentrycznego błazna. Dzięki temu i szeregowi wystaw Salvador wzbogacił się i zyskał przydomek utworzony z anagramu jego imienia i nazwiska, stworzony przez André Bretona, a mianowicie Avida Dollars, co oznaczało chciwy na dolary. Nie przeszkadzało mu to jednak w staniu się modnym w Stanach. Wiele gwiazd zamawiało u niego swoje portrety i Dali wziął nawet udział w filmie Alfreda Hitchcocka. Nie była to jego pierwsza przygoda z filmem, gdyż już w 1928 roku był współautorem scenariusza Psa Andaluzyjskiego. Oprócz tego Salvador zaprojektował także biżuterię dla Coco Chanel. 3 lata po zakończeniu wojny Dali wrócił wraz z małżonką do Europy. W tym okresie artysta zainteresował się bardziej historią i stworzył nawet obrazy historyczne, takie jak Bitwa pod Teutanem, które jednak nie cieszyły się zbytnią popularnością w dobie abstrakcjonizmu. Wtedy to też Salvador zaprojektował logo dla firmy produkującej lizaki Chupa Chups. W lekko zmienionej formie utrzymuje się ono do dziś. Z początkiem lat 70. Salvador już niemal przestał malować i zajął się tworzeniem własnego muzeum w budynku Starego Teatru. Jakże trafne miejsce. Zostało ono otwarte w 1974. 10 czerwca 1982 roku zmarła Gaja, a nasz bohater namalował swój ostatni obraz Jaskółczy ogon. Sam artysta umarł schorowany 23 stycznia 1989 roku i został pochowany w Figueres. W 2015 roku nastąpiła ekshumacja w celu pobrania DNA do ustalenia ojcostwa, które zostało potem wykluczone. Jej świadkowie mówią, iż długie skręcone ku górze wąsy Salvadora pozostały w nienaruszonym stanie. I tak kończy się historia kontrowersyjnego surrealisty, twórcy paranoiczno-krytycznej odnogi tego stylu. Można powiedzieć, iż nie był dobrym człowiekiem, lecz nikt nie ośmieli się stwierdzić, że był on złym artystą. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz i odwiedźcie naszego Facebooka oraz koniecznie obejrzyjcie poprzedni odcinek o zapomnianym proroku. Do przyszłego zobaczenia.